You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain. Historie marek, które zostają całkowicie wykastrowane z charakteru, są szczególnie przykre. Nie przechodzą do historii jako bohaterzy, ale staczają się, a ich wielkie czyny zasłaniane są przez kolejne pomyłki. To niewiele lepszy los od wyciągnięcia nieboszczyka z podziemi jedynie po to, aby jego imię napędziło sprzedaż produktu, bez cienia choćby najmniejszej ambicji. Ostatnią bitwę o oryginalność stoczyło w latach 90. Isuzu. Dziś mało kto pamięta o genialnych modelach producenta takich jak Piazza, Gemini czy Impulse, a popłuczynami po tej niezwykle barwnej sadze są dziś D-Maxy z silnikami wysokoprężnymi. Na sekundę przed tragedią Isuzu postawiło sobie za punkt honoru wypuszczenie paru ciekawych modeli przed wypuszczeniem ostatniego oddechu ze swoich korporacyjnych ust. I z perspektywy czasu jedno jest pewne. Osobowy segment tego producenta odszedł do motoryzacyjnej Walhalli. Znów coś w tłumaczeniu. Wkroczeniu w nową dekadę towarzyszyło przełamanie kątów prostych i uwypuklenie zgrabności karoserii. A z trendami tak już jest, że błyskawicznie wschodzą i starają się zmrozić krew w żyłach wszystkich dookoła. Oczywiście nie podoba się to malkontenckim marudom, którzy na wszelkie zmiany odpowiadają weto. Ostatnimi pojazdami, które poddały się niepotrzebnym fanaberiom, były samochody użytkowe, mające za wszelką cenę nie klękać na robocie, a nie pięknie świecić plastikami. Na ładne zderzaki nie przysługuje bowiem taryfa ulgowa, gdy szczyt zdolności terenowych to wyższy krawężnik na osiedlu. Siermiężne kolosy powoli zaczęły się cywilizować, bowiem nareszcie znajdowali się szaleńcy, którzy chcieli tonąć w błocie dla frajdy. Tak narodziła się rodzina rekreacyjnych terenówek, będących dziś punktem odniesienia, jednym z akapitów długiej litanii do tego, dlaczego nienawidzimy SUV-ów, tak okrutnie poniewierających dawny wizerunek oznaczenia 4x4. Zapomina się niestety, że niewielu jest ludzi, którzy potrzebują prawdziwego matfightera, a wyjące mosty, szum kostkowanych opon i mierny komfort to trochę zbyt wysoka cena do poruszania się takimi potworami na co dzień. Uterenowiony samochód to Samuel L. Jackson przemysłu motoryzacyjnego. Jego nowsze role powodują niesmak u zatwardziałych fanów, są nijakie, a głowę wierci wieczna myśl o tym, że przecież stać go na więcej. Pod metaforą najnowszej RAV4 staje się bezpłciową rolą z tanich kryminałów, ale nawet sięgając u korzeni pierwszej generacji tego modelu byłby co najwyżej sympatycznym nickiem Fury. Ale to nie rola, dzięki której został tak ciepło zapamiętany. Gdzie to soczyste English, motherfucker, do you speak it? Isuzu aspirowało naprawdę wysoko. Dziś może brzmi to jak kiepski suchar, ale zanim człon Heavy Industries zamordował osobówki, marka kipiała szalonymi prototypami i genialnymi seryjniakami. Legendy terenu takie jak Defender czy osławiony Patrol są groźne, klasyczne, ale na pewno nie można powiedzieć o nich, że wyglądały w salonie świeżo. Isuzu nie było tutaj chlubnym wyjątkiem, a co gorsza poza Piazzą w gamie zwyczajnie wiało nudą. W połowie lat 80. marka postanowiła skroić plan zmiany wizerunku na coś odrobinę mniej geriatrycznego. Pierwszym krokiem do zażegnania kryzysu wieku średniego była trylogia sportowych prototypów koła. Stworzyła podwaliny modelu Gemini, wyewoluowała w sportową targę, kończąc wreszcie na koncepcyjnym Baja Coupe. I był to moment, w którym korporacyjny umysł marki przeszła myśl o tym, że może nie warto skupiać się na tworzeniu pseudo-uniwersalnego dziwadła, ale zdecydować się, czy tworzony Pokémon będzie typu drogowego czy ziemnego. Stare nawyki nie opuściły całkiem producenta, który w 1989 pokazał kolejne 3 pomysły na przyszłość. Zupełnie jakby to była saga w odległej Japonii dwóch wielkich mistrzów designu, Shiro Nakamura oraz Simon Cox z przymierza Lotus, zaprojektowali supersportowy model 4200R, prawowitego spadkobiercę szkoły rycerzy koła. Równowaga mocy została jednak zachwiana w obliczu sił ciemności dwóch braci, modnego pojazdu rekreacyjnego i surowego pożeracza błota. Darth Costa, zamieniający się po wciśnięciu guzika w SUV Roadstera, oraz jego uczeń wysokoprężny Multicross zostali odparci. Jak się miało okazać, nie było to ich ostatnie słowo. Współpraca między Lotusem a Isuzu nie stała się bynajmniej przypadkiem. Obie marki były wówczas częścią jednego z najdurniej zarządzanych koncernów na świecie, a mianowicie General Motors. Plany opracowania samochodu sportowego zbaczały w dziwnym kierunku. Następnym krokiem, jaki postawiło Isuzu, było skonstruowanie V12. Pierwotnie przygotowano je dla lotusowskiego teamu Formuły 1. Po kilku perturbacjach pomysł legł w gruzach, a japońscy technicy zostali z całkiem niezłą jednostką. Marka najwidoczniej stwierdziła, że i tak nikt
nikt nie będzie brał na poważnie producenta ciężarówek, więc niecodzienny nadprogramowy silnik opakowano w budę futurystycznego pick-upa z lambodorsami, tak aby przypadkiem nie miał jakichkolwiek perspektyw na seryjną produkcję. Isuzu, mocno poturbowane kryzysem na rynku japońskim, musiało się w końcu opamiętać i ograniczyć wydatki na punk cary. Simona Coxa czekała całkowita abstynencja od samochodów sportowych, bo jego obecny pracodawca zradykalizował się do tego stopnia, że poczynając od pokazowej Terratzy po roku 91 wszystkie koncepty japońskiego producenta były wyłącznie okołoterenowymi wynalazkami. It's showtime. 30. edycja Tokyo Motor Show z hasłem Ekolucja w innowacjach motoryzacyjnych przywitała odwiedzających morzem wizji przyszłości, mających mniej maltretować naszą planetę. Stoisko Isuzu pośród setek koncepcyjnych elektryków i hybryd konkurencji nie grzeszyło ilością, prezentując jedynie 2 prototypy, Vehicrossa oraz XU1. Zignoruję tutaj na chwilę głównego gościa dzisiejszego programu, dokładnie tak samo jak postąpił później jego producent. Niepozorne XU1 zaprojektowane przez Chrisa Chapmana dostało nagrodę najlepszego prototypu targów, a sam autor na fali sukcesu zmienił barwy na monachijskie. Czarny czterodrzwiowiec szokował ostrymi liniami, wyprzedzając tym samym modę, która miała dopiero nadejść w nowym tysiącleciu. I niestety Isuzu przeczekało do następnego tysiąclecia, obwożąc przez następne 3 lata dzieło byłego pracownika po imprezach motoryzacyjnych na całym świecie. Co gorsza, cały ten czas zmarnowano na zachwalanie makiety ładnego auta, bo XU1 był tak naprawdę starym trooperem z przypudrowanym nadwoziem. Linie konceptu ewoluowały następnie w Zakkara, przepoczwarzyły się w ZSX-a i dopiero w 2001, 8 lat później, skrojono z tego produkcyjnego Axioma. Niestety tabelki w Excelu z wynikami sprzedaży nie prezentowały się tak pięknie jak jego nadwozie, co przesądziło o całkowitym zamknięciu osobowego oddziału marki. W takim razie, czy wypuszczony kilka lat wcześniej Vehicross ze swoją mikrą sprzedażą był żółtą kartką zwiastującą upadek? I guess you guys aren't ready for that yet. But your kids are gonna love it. Gdy dzieła innych marek lądowały w muzeach, na złomowiskach lub po prostu na etapie produkcyjnym kastrowano je z szalonych koncepcyjnych smaczków, Isuzu postanowiło wejść całe na biało i wprowadzić swój prototyp do produkcji właściwie bez zmian. Porównując koncept zespołu Nakamury z seryjnym autem, ciężko nie odnieść takiego wrażenia. Próbny Vehicross miał jednak niewiele wspólnego z modelem, który trafił na ulicę, a jego wygląd był tylko wisienką na torcie festiwalu przepowiadania przyszłości. Pod maskę prototypu upakowano silnik 4XE1 znany z modelu Gemini. Jednostka o pojemności 1.6 nie katapultowała się seryjnie do prędkości Mach 1, jednak Lotus przymuszony do montażu tego maleństwa w trzecim Elanie pokazał, że dało się wycisnąć z niego parę koni więcej. Marketingowy bełkot określał drogowe aspiracje Vehicrossa jako sportowo-ekologiczne, dlatego koncept poza doładowaniem otrzymał również bezpośredni wtrysk. Isuzu chwaliło się, że stworzone przez nich ustrojstwo mimo małej kubatury na hamowni wypluwa wyniki godne silników 2.2, nie prosząc przy tym o nadmierne dolewki drinów zbezołowiowe. Cała sytuacja jest o tyle śmieszna, że było to na 3 lata przed Galantem GDI, czyli pierwszym samochodem masowym z bezpośrednim wtryskiem benzyny, a także lata świetlne przed połączeniem tego pomysłu z turbo i wejściem na salony TSI oraz EcoBoostów. Opakowanie o długości poniżej 4 metrów też nie należało do normalnych i nie mowa tu jedynie o kosmicznym wyglądzie, a tym z czego je zbudowano. Zacznijmy od włókna węglowego. Wykonano z niego część elementów karoserii, panele podłogi i zbiornik paliwa. Nawet dziś ciężko spotkać ten materiał w ilościach antymikroskopijnych poza czymś o zabarwieniu dziwno-egzotycznym, a w 1993 roku karbon był zarezerwowany wyłącznie dla profesjonalnego motorsportu i maszyn o zdecydowanie niebudżetowym charakterze. Dość wspomnieć, że w tym samym roku debiutował dopiero pierwszy samochód w całości wykonany z włókna węglowego, czyli McLaren F1. Resztę charakterystycznej budy uformowano z lekkiego aluminium. Owszem, budy, bo oryginalnie Vehicross był crossoverem z samonośnym nadwoziem i podzespołami z typowego chodnikowca, czyli Gemini w wersji pędzonej na 4 koła. Brzmi znajomo? Nie chcę sobie wyobrażać, ile General Motors musiało pluć sobie w brodę, gdy niecały rok później RAV4 podbiła niezagospodarowaną część rynku z dokładnie tym samym pomysłem, a Isuzu musiało projektować od nowa. You had my curiosity, but now you have my attention. Macie w klasie ziomka, który jest skończonym kretynem, swoimi akcjami stanowi zagrożenie dla własnego istnienia i zastanawialiście się, skąd ma na tyle szczęścia, że jakimś cudem jego nazwisko dalej widnieje w dzienniku? Tak w skrócie można porównać logikę działania, a właściwie jej kompletny brak w przypadku historii współczesnej marek General Motors. Z Vehicrossem było tak, jakby koncern odrobił zadanie domowe, tylko nie do końca, bo dowiedział się, że pomylił jednak strony i w ostatniej chwili starał się pozmieniać swoje wypłaciny tak, żeby facetka znowu go nie uwaliła. To by również wyjaśnić
wyjaśniało, dlaczego seryjna odmiana miała diametralnie inny charakter w stosunku do zapowiedzi z Tokyo Motor Show. Isuzu odpuściło bowiem produkcję własnego Gemini, a pozostały nadmiar znaczków zaczęli od teraz przyklejać na Hondy. Wstrzymanie produkcji oznaczało, że nie bardzo będzie z czego robić nowego crossovera, więc zmarnowano 4 kolejne lata na ulepienie Vehicrossa z tego, co akurat mieli pod ręką. Tak właśnie Vehi stał się błotożerem. Mechanikę zorganizowano w większości z flaków od poczciwego trzydrzwiowego Troopera. Układ przeniesienia napędu, rama, hamulce oraz sporo gratów z zawieszenia, a także V6 o pojemności 3.2 były prawie bliźniaczo podobne do swojego dawcy. 215-konnego benzyniaka sprzęgnięto z 4-stopniowym automatem GM i śmierdzi to na razie zapachem unifikacyjnej stęchlizny zamiast zapowiadanego powiewu świeżości. Czyżby Isuzu znowu pakowało nowe szaty na stare truchu? Oj nie. Flagowym wynalazkiem był oczywiście system Torque on Demand opracowany przez firmę Borg-Warner. Podczas zwyczajnej jazdy całość wyprodukowanej mocy Vehicrossa przekazywana jest na tylne koła. W razie napotkania mniej stabilnego podłoża stado czujników zbada sytuację i dorzuci do 50% mocy na przednią oś, sprawdzając co 20 milisekund, na ile poprawnie podjęło decyzję. Samym napędem niewiele można ugrać bez odpowiedniego zawieszenia i tu trzeba przyznać, że jest orane. Każda z osi dostała przyprawiającą o zawrót głowy ilość wahaczy, po stabilizatorze i aluminiowe amortyzatory Kaya bazy, External Heat Expansion Chambers. olej i gaz pracowały w nich oddzielnie, dzięki czemu były kuloodporne na kawitację oraz zapewniały świetne tłumienie nawet przy wysokich prędkościach. Dlatego ten rodzaj drogowych tłumików to swoiste must be w offroadowych motocyklach i samochodach wysyłanych na Dakar. A czy uzbrajanie seryjnej terenówki w taki sprzęt nie było tym samym co polowanie na muchę za pomocą armaty? Fakt, że Vehi był pierwszym i prawdopodobnie jedynym samochodem seryjnym z tym zawieszeniem raczej mówi sam za siebie. Wróćmy jeszcze do części zapożyczonych z innego Isuzu. Wywodząca się z Bighorna bezkolizyjna jednostka 3.2 V6 posiadała kilka dodatkowych motodrobnostek różniących ją od oryginału. Blok i głowice wykonano z aluminium, ale zwieńczono je magnezowymi pokrywami zaworów, gratis dorzucono elektronicznie sterowany EGR, a powietrze dostarczał dolot o zmiennej długości. Silnik ten był dostępny jedynie na potrzeby krajowej produkcji i w późniejszym okresie zastąpił go większy o pojemności 3,5 litra. Nie uległa zmianie natomiast moc, dalej wynosząca 215 koni mechanicznych. Rama nośna była z grubsza identyczna do swojego dawcy, z nieco innymi punktami mocowania budy oraz zmienionymi poduszkami. Te w Vehicrossie nie były typowymi gumiakami, a twardym prawie poliuretanem mającym zapewnić zwartość przy dużych prędkościach i ból kręgosłupa podczas cywilnej jazdy. Z planów wprowadzenia skrzyni manualnej ostatecznie zrezygnowano. Byłoby jednak ogromną stratą zmarnować potencjał sportowego samochodu terenowego, nie wysyłając go choćby na jeden rajd bez mulącego automatu. Taki wynalazek testowano m.in. w zespole Dragonfly House, których Isuzu dostało 5-stopniową przekładnię Aizina. Homologacja FIA prześwietlająca każdą śrubkę Vehicrossa przed wpuszczeniem go na piaski Dakaru na całe szczęście zachowała się do dziś i możecie obejrzeć jej dokładną specyfikację na zdjęciach. O rajdowych przygodach, prototypach i paru trochę bardziej odklejonych od rzeczywistości Vehicrossach postaram się poględzić jednak w dodatkowym materiale. Nie byłbym sobą, gdybym chwilę nie pozachwycał się nad ostatecznym efektem prac zespołu Cox Nakamura. Właściwie przy takim aucie byłby to chyba designerski grzech ciężki. Jedyna szansa na pomylenie Vehicrossa z innym samochodem to całkowite oślepnięcie lub wada wzroku na poziomie okularów stępnia. Nadwozie było laboratoryjnym eksperymentem, w którym projektanci wstrzykiwali krople, balansując na granicy napięcia powierzchniowego. I żadna z tych kropel nie przelała czary goryczy. Kły w przednim grillu, wybrzuszenie klapy na koło zapasowe, boczne ożebrowanie, fenomenalna linia okien i prawdopodobnie najlepsze w historii motoryzacji połączenie nielakierowanych dodatków z resztą auta. A co najważniejsze dla terenówki, po założeniu kostkowanych opon, czy nawet bez nich, nie wygląda jak pampuch w sandołach na obcasie. Pampuch, bo choć obły i nadęty, wygląda na zdecydowanie większego niż jest w rzeczywistości. Wystarczyłoby spryskać całość sosem z kameleona i miałbym solidne podejrzenia, czy przypadkiem John Weller po cichu nie romansował ze studiem projektowym Isuzu. Krzykliwy wygląd wersji produkcyjnej nie miał być jedynie czekiem bez pokrycia, ale żeby nie tracić konteneru jenów na każdym aucie, które opuszczał fabrykę w Fujisawie, postanowiono uekonomicznić parę innych fantów. Włókno węglowe użyte w zapowiedziach pojawiło się ostatecznie na rączkach boczków drzwiowych i zegarach, niestety jedynie jako imitacja z plastiku. Aluminiowa buda znikła z ramy, zastąpiona przez większą, uspawaną z ocynkowanej blachy.
I patrząc na stan większości egzemplarzy, nie były to ilości homeopatyczne, jak w przypadku masy Japończyków z tamtego okresu. A co w przypadku wypadku? Przy tak mikrej wielkości produkcji, dosłownie zerowym dostępie do części dedykowanych Vehicrossowi, zawał będzie pierwszą dolegliwością, z którą właściciel będzie musiał się uporać. Unifikacja Isuzu pozwala dobrać parę drobnych elementów od innych samochodów, dlatego warto pamiętać, że klamki pasują od Gemini trzeciej generacji. Jeżeli mamy do czynienia z wersją JDM, główne reflektory znajdujące się pod fikuśnym kloszem pożyczymy od Karola, boczne kierunki z Miatu, przednie mrygałki są bliźniaczo podobne do tych z Daihatsu Opti, przeciwmgielne pasują ze Skyline'a GTS 25T, a gdy rozbije się trzeci stop, możemy kupić ten od Mazdy 323F. Natomiast w przypadku części blacharskich... Poproszę błotnik do Vehicrossa. Dla tych, którym podstawowe 5 odcieni nie wystarczało, uruchomiono usługę カラープロシージャー。 poszerzającą wybór o kolejne 20 farb, co właściwie oznacza, że już trudne zadanie znalezienia używanej maski urasta do rangi niemożliwego, jeżeli chcielibyśmy znaleźć akurat taką, pasującą pod kolor naszej sztuki. Takie same były już jednak plastikowe wstawki na masce, bez których kierowca w słoneczny dzień niewiele by widział, a to za sprawą zakrzywionego nosa przedniej części nadwozia, który odbijałby światło prosto w oczy pasażerów. Nieco łatwiej o szerotowe zdobycze z wnętrza, bo w nim lenistwo Isuzu sięgnęło gwiazd. Naszą uwagę odwróci jednak na sekundę fantastyczny miszmasz kolorów. Welurowe dywaniki uszyte pod wzór pstrokatej tapicerki oferowane jedynie przez krótki okres na rodzimym rynku dla klienta, który postanowił zaoszczędzić na skórzanej tapicerce. Najokrutniej potraktowano deskę rozdzielczą, kompletnie nie pasującą do reszty auta. Patrząc na fikuśne stołki od Recaro, nasuwa się pytanie, co im, weny zabrakło w połowie? I z odpowiedzią znów przychodzą chłodne kalkulacje księgowych, bo kierownica z seryjną poduszką, jak i cała deska klozetowa to po prostu delikatnie zmienione bibeloty z Isuzu. Uwagę od tej twórczej agonii miała odwrócić wtopa z licznika, czyli legendarne zegary straszące czcionką Times New Roman. Godne pochwały było natomiast wyposażenie dodatkowe w postaci 120W systemu audio, 6-płytowej zmieniarki i kamery cofania wyświetlającej obraz na 5-calowym ekranie. Vehicross był pierwszą terenówką, która otrzymała taki gadżet. Urządzenie niezwykle przydatne z powodu kształtu tylnych szyb, które znalazły się tam chyba tylko po to, żeby było co drapać w zimie. Do spojrzenia w tył można oczywiście skorzystać z lusterek, których Vehi otrzymało 3 sztuki. Parę klasycznych i te dodatkowe na błotniku. Nie jestem pewny, jak wyglądały regulacje w latach 90., ale Fender Mirrorsy były przez szmat czasu obowiązkowe na Wiśniowych Wyspach. To dziwne widzimisię pochodziło z przeświadczenia urzędników o tym, że lusterko powinno być w polu widzenia przedniej szyby, aby kierowca nie obracał głową jak opętany w trakcie zerkania na nie i mógł je lepiej widzieć w trakcie deszczu. Niższy podatek drogowy z powodu mniejszych rozmiarów pojazdu i uszczuplenie szerokości były obok cudownego wyglądu zbawienne na zatłoczonych uliczkach. A to, że widoczność była dosłownie symboliczna i każdorazowe ustawianie ich w pojedynkę wymagało cierpliwości mlicha z Shaolin, to już inna sprawa. W lutym 1999 do oferty trafiła ostatnia partia na rynek japoński, podnosząca cenę z 2,95 do 3,2 miliona jenów. Była nią edycja limitowana 175, bazująca już na wersji przygotowanej na eksport do Ameryki. Na ile była unikalna? Jeżeli spojrzeć tylko na procenty, to co 10. sztuka na Japonię nie wydaje się być specjalnie rzadka. Tyle, że nippońskie salony dealerskie opuściło jedynie 1805 Vehicrossów. Powód? Kiepsko się sprzedał, bo marketing kulał. Otóż nie tym razem. To znaczy nie do końca. Vehi sprzedawał się licho na japońskim rynku, bo wbrew początkowym zapowiedziom spuchnął pod maską i przebił 4 metry długości. Walory ekonomiczno-praktyczne nie odstraszyły tak bardzo, jak zrobiło to zanurkowanie w bardziej dotkliwą stawkę przeklętego podatku drogowego. Inaczej miały się sprawy z Ameryką, w której blisko 1300 sztuk rozeszło się w niecałe 8 miesięcy. Końcowy wynik? Niewiele poniżej 6 koła wozów. Dlaczego? Bo tego głupie auto musi mieć równie głupie zawiłości historyczne. The world is run on secrets. Jeszcze przed wprowadzeniem Vehicrossa za granicę w 98 szef amerykańskiego oddziału General Motors został jednocześnie bossem tamtejszego Isuzu. Jego decyzją do 2001 roku Vehicross i reszta skonstruowanych przez japońskiego partnera SUV-ów miała zniknąć z fabryk, przy okazji wywalając na bruk 10 000 ludzi. W ramach tej samej reorganizacji finansowej GM naciskał, aby Isuzu nie zajmowało się więcej pierdołami, tylko grzecznie tłukło dla nich silniki i pojazdy użytkowe. Liczba salonów Isuzu w Stanach Zjednoczonych zaczęła
gwałtownie spadać, a do 2005 oferowano już jedynie 2 wozy, w dodatku przebrandowane. Wyrok więc zapadł jeszcze zanim klienci zaczęli głosować portfelami, ale to nie był koniec kłód pod nogi. Prawdopodobnie, aby mieć pewność, że Isuzu wywali się i ten głupi ryj sobie rozwali, usunięto listę życzeń, uniemożliwiając zamówienie właściwie czegokolwiek nawet w opcji. Dotknęło to m.in. wspomniane już kamery cofania, a relingi były jedynym dodatkiem możliwym do kupienia u dealerów. Hojne GM pozwoliło na szczęście na jedną edycję limitowaną, czyli Ironmana powstałego na cześć znanego w Ameryce triatlonu. Brak diesla, a właściwie jakiegokolwiek innego silnika poza bazową V6, wysokie 31 tysięcy baksów, nie będące okazją ani na tle konkurencji, ani nawet we własnej gamie, czy charakter, który nie pozwalał na bezstresowe zanurkowanie w błoto, było ostatecznym stop. Najlepsze zostawiłem sobie jednak na koniec. Jakie jest ostateczne rozwiązanie zagadki tak mikrej produkcji Vehicrossów? Ich nigdy nie miało więcej powstać. Na ten trop można trafić w oficjalnych materiałach przedprodukcyjnych, wywiadach i relacjach magazynów sprzed 20 lat. Niezła wymówka fanatyka. No nie, nawet gdyby Isuzu chciało, to nie mogło wyprodukować więcej Vehicrossów przy użyciu przygotowanego zaplecza technicznego i to nie tylko z powodu przeklętego GM. To ze względu na szybko zużywające się ceramiczne formy, których użyto do produkcji nadwozia. Mówili o tym w wywiadach panowie z Motorweeka, a także bezpośrednio sama ekipa Isuzu, projektanci wozu Simon Cox, Shiro Nakamura oraz Steven Kero, brand manager Isuzu America, na długo przed pojawieniem się wozu u amerykańskich dealerów. Aby ułożyć ostatni kawałek układanki, postaram się przetłumaczyć fragmenty wspomnianych wywiadów. Pomysł nazwany Seraform został już wykorzystany przy produkcji samochodu Vehicross. Do wytworzenia blach nadwozia użyto mieszanki ceramicznej z dodatkiem utwardzacza, mającego zwiększyć wytrzymałość form. Jak wspomina Steve Kero, formy ceramiczne są idealnym rozwiązaniem dla samochodów wytwarzanych w ilości nie większej niż 10 000 sztuk. Im więcej fikuśnych kształtów i zakrzywień w projekcie pojazdu, tym większa liczba matryc jest wymagana do ich właściwego odtworzenia. Matryce ceramiczne mają być o połowę tańsze, a przy tym nie powodować obniżenia jakości wytworzonych elementów czy zmiany dokładności co do wymiarów projektowych. Wedle słów Shiro Nakamury, wiceprezesa do spraw planowania produktu i designu, tradycyjne matryce stalowe mogą stanowić ponad $100 milionów całkowitej produkcji pojazdu. Spadek ich cen o połowę pozwoliłby na znaczne obniżenie kosztów wytwarzania samochodów. Zamawianie horrendalnie drogich matryc stalowych dla modelu o limitowanej wielkości produkcji, takiego jak Vehicross, raczej mija się z celem. Jeżeli zamierzasz robić przynajmniej 1000 samochodów w miesiącu, oczywistym rozwiązaniem wydaje się stal, ale jeżeli ma być to mniej niż 500, powinieneś rozważyć Seraform. Czytając między wierszami testu z Motorweeka, But since ceramic dies wear out much more quickly, only limited numbers of the Vehicross will be built. US customers will initially get a mere 200 vehicles per month. Już od początku Isuzu nie zamierzało dostarczyć na linię Vehicrossa stalowych matryc. Przy tej ilości komplikacji i decyzji góry robiącej wszystko, żeby projekt skończył w szufladzie, dziwi, że Vehicross w ogóle wylądował na taśmie produkcyjnej. Prawdopodobnie gdyby nie cudowna ceramika i ogromne samozaparcie japońskiej ekipy, byłby kolejnym martwym projektem. Na materiałoznawstwie znam się jak świnia na księgowości, dlatego nie potrafię odpowiedzieć, z jakiego powodu dziś raczej nie słyszymy o cudownej technologii Seraform, która miała otworzyć drzwi setkom głupich pojazdów. Vehicross był jednym z nielicznych SUV-ów, w których przedrostek Sport Utility nie został upchanym dla jaj marketingowym sloganem i chyba w końcu dostał laurkę, na jaką sobie zasłużył.